Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku. Dziś odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie. Zastanawiacie się, który pająk na pierwszego? Weźcie takiego, jaki Wam się podoba najbardziej. Gwarantuję Wam, że i tak na jednym się nie skończy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak już będzie u Was w domu nowy pająk, jakie warunki mu zapewnić, jakie pojemniki, wentylacja i wszystkie najważniejsze rzeczy związane z nowym lokatorem w Waszym domu. Najmniejsze pająki trzymamy w stadium od L1 do L3, trzymam w pliszówkach. Potem można przykładać je do sosierek. Pająki te potrzebują dużo miejsca, szybciej rosną, szybciej wylinki robią. Potem przykładamy już do takich plastów małych. Następnie do większych i już takich braplastów, co się trzyma podrostki. Mam kilka pająków do przełożenia, także pokażę Wam dokładnie, jakiej wielkości powinien pająk być w odpowiednim pojemniku. Na początku przełożymy dwie malutkie braszki L1. Dostałem je od mojego kolegi. Oczywiście nie widać ich. Najpierw przygotowujemy nowe kliszówki, dziurkowanie. Maszyna musi być. Fajnie to wygląda. 9 otworów jednorazowo. Musimy wysypać te końcówki plastiku. O, fajnie to wygląda. Estetycznie. Wcześniej to się robiło igłą gorącą, szpikulcami, a teraz jest maszyna, chwila, moment. Wsypujemy torf. Trochę się ręce trzęsą, ale wiadomo, początki są trudne. Ubijamy elegancko. Ja mam takie uchwyt specjalny do wina, żeby nie wywietrzało, ale to możecie robić sobie czymś innym, co tam macie. Nawet palcem, jeżeli trzeba. Tyle wystarczy. Nie trzeba więcej. Dobrze ubijamy. I jedziemy z przekładaniem. Te dwa pajączki to są Nicaragua. Kolega mi sprezentował, ale oczywiście nie widać ich dokładnie w pliszówkach, dlatego postanowiłem Wam pokazać, przełożyć i pokazać Wam, że podlewamy jeszcze. Trochę więcej, to zaraz tak wyschnie, wsiąknie znaczy. I bierzemy się do łapania. Akurat na wierzchu, także nie ma problemów. I drugi, z tego co wiem, jest mniejszy. Ale mi się udało, na wierzchu siedzą. I to są stres nagrywania filmu. Poza kadrem pewnie bym za pierwszym razem, Także te mamy przełożone. Elegancko. Mucha nie siada. I jak będą odpowiednio miały wilgotność, gwarantuję Wam, że się nie zakopią. Tylko pamiętajcie, nie karmić je od razu. Po przełożeniu poczekajcie dzień, dwa. Jeżeli zraszacie czy podlewacie, nie dawajcie jeść. Albo jedno, albo drugie.
Teraz przełożymy sobie do sosierek, które też używam, do mniejszych pająków, bo brachypelmy wyglądają tak samo w tym stadium, ale no wielkościowo są różne. Bomejka to będzie Bomejka L3. Żeby utrzymać odpowiednią wilgotność, nie robię dziurek w dekielku, w pokrywce, tylko boki. Też tak robią właśnie w Niemczech hodowcy, że góry w ogóle nie dziurkują. Są tylko z boku. Widzicie, dużo ma miejsca. Może sobie tam hasać, brykać. Z pożywieniem też nie ma problemu, jak jest pająk głodny w dobrych warunkach. Tak on sobie znajdzie jedzenie spokojnie. Nie trzeba mniejszego, żeby zjadł pojemnika. Teraz przełożymy sobie dwie smitki L4 lub L5, L4 do tych takich braplastów najmniejszych. Na pewno je widzieliście na giełdach. Używam jako braplasty wystawowe. W ten sposób sobie trochę ubijamy. Jest równe podłoże, nic nie wystaje. No i najprostszy sposób, aby zrobić pajączkowi kryjówkę. Nie trzeba kombinacji żadnych, wystarczy kliszówkę. Kiedyś miałem takie prawdziwe kliszówki do filmów, no ale niestety już ich nie ma. Ale dają radę w takich. Trochę przysypiemy, aby miały tam ciemno. Mogły się ukryć. Fajny, prosty sposób. Kryjówkę macie gotową za parę groszy. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tych napisach. Naklejam je zawsze na deńkach, na pokrywkach, ponieważ jeżeli coś by się stało i zapleśniałoby wam podłoże, czy coś by było nie tak z nim, zmieniacie pojemnik na drugi, a pokrywka zostaje. Także fajnie to wygląda estetycznie i na pewno lepiej niż odklejać z drugiego pojemnika karteczkę czy naklejkę i przyklejać na nowy. Właśnie teraz przekładam Smithy. Są to, jak widzicie, jedna jest L4, chyba jedna L5. O. I coś pięknego. I tu też naklejam. Mam pokrywki. Numerki muszą być. U mnie każdy pająk ma swój numer. Jest prowadzony do komputera. Cała historia jego jest, także u mnie nie ma, że wylinka jakoś było ostatnio. Miesiąc temu czy 2 miesiące. Wszystko jest napisane i tak dostajecie. Teraz przełożymy dwie samiczki Baumargarteni do pojemników. To są te połowa braplastów normalnych, te niższe. Mam nową maszynę, którą razem z wami wypróbuję do robienia otworów. Mam nadzieję, że mi się uda. To jest ten nożyk do wycinania otworów. Mówię od razu, robię to pierwszy raz przy was, także przekuwamy. Tam znajduje się nóż taki ostry, coś jak nóż do tapet. Pewnie jak już zrobię takich pojemników ze 100, to już będę miał wprawę. No i właśnie, jak się trzyma z dwóch stron, to kółeczko lepiej wychodzi.
To zależy z jakiej grubości jest ten pojemnik, bo pojemniki wiadomo wyglądają tak samo, ale są od różnych producentów i grubość plastiku też jest ważna. Niekiedy taki Braplas kosztuje 6 zł, niekiedy 8 zł. To nie jest tak, że jeden ma drożej, drugi ma taniej, tylko po prostu są różni producenci, różna grubość tych. Tak jak z terrariami, że terraria są różnej grubości szyby. O tym nikt nie mówi, jedni mają taniej, drudzy drożej, ale też cena zależy od grubości szyby. No i zakładamy te siatki. Fajna sprawa, to są te siatki przeciwko muszkom. Ja postanowiłem sobie założyć z jednej strony na stałe, ładnie to wygląda, z drugiej strony będzie otwierane. O, i to jest fajna sprawa, bo możecie mieć przykładowo kilkanaście pojemników, nie musicie zaglądać do tych pojemników za każdym razem. Duża oszczędność czasu, ponieważ jak macie 10 pojemników jeden na drugim, nie trzeba pojemników ruszać, tylko otwierasz drzwiczki, pyk pyk, dajesz jeść, podlejesz i gotowe. Do tych pojemników też daję kramzy, tutaj akurat nie dałem, a to w zależności, no także możecie dawać kramzy do tych też pojemników. Ja już mniej więcej wiem jaką wilgotność, to wszystko już wiadomo, po tylu latach to na oko robię, ale na początku, żeby wam to oddychało, to torf nie zapleśniał, radziłbym też dawać kramzyt. Tutaj robię z boku kryjówkę z dwoma wejściami, żeby pająk mógł sobie wyjść. Miseczka szklana. Dobrze trzeba ubić. Równo z podłożem, żeby pajączek tam mógł sobie w poziomie wejść i się napić. Jeżeli są mniejsze pajączki, a macie za dużą miskę, dajcie tam przykładowo 2-3 kamyczki do miski. Wtedy nie będzie problemu, żeby się karmówka w razie czego nie utopiła. Możecie tam 2-3 kamyczki dać, się nic nie stanie jak będą. Daję z boku specjalnie, żebyście mogli go obserwować, pająka z boku. W razie czego jakby tam zakopał swoją norkę, wtedy w elegancki sposób można go tam zobaczyć, co on tam wyprawia, jak jest w norce. No i mamy samiczkę w jej nowym domku. Ona ma jakieś 2,5-2,8 dc. O. Dzisiaj tutaj nie podlewam, bo jest świeży torf, jest wszystko wilgotne, także nie trzeba. Daję tylko do miseczki wodę. Elegancko, z góry nie mam żadnych otworów. Sprawdzimy teraz, czy działa. Działa. I widzicie z drugiej strony, jeżeli ma 2 wyjścia, na pewno nie zakopie się. Chciałbym wam pokazać, jak zrobić terrarium dla takiej brachypelmy 3-4 dc, którą można trzymać do 5 dc. Jest to terrarium 20×20 i głębokości 30. Jest to fajne terrarium. Mi się bardzo te terraria podobają. Trzymam też w nich brachypelmy. Uważam, że jest spoko. Od czego powinniśmy zacząć? Na pewno od torfu. Ja kupuję torfy wszystkie zapakowane. Dlaczego? Ponieważ uważam, że też nie wiadomo gdzie to leżało, jak to w transporcie, z tym trzeba się liczyć. Wrzucam to na 3 tygodnie do zamrażarki. Taką kostkę wyciągam i wtedy ją zalewam grządkiem. To co jest napisane na kostkach to jest właśnie, nie rozumiem tego, jest napisane przykładowo na tej 8 litrów. Z doświadczenia wiem, że czym nalejemy mniej wody, więcej torfu wychodzi. Ja przygotowaną wodą wrzątkiem zalewam to jakieś 2 litry, 2,5 litra i zostawiam to na dobę. Po tym okresie ona jest zdatna do użytku. Pamiętajcie, że czym mokrzejsze będzie podłoże, zapakujecie do terrarium i po jakimś czasie to wszystko opadnie. Także czym suchsze jest tutaj, jest lepiej zrobić i wtedy mniejsze te ubytki są w podłożu.
O których rzeczy jeszcze nikt o tym nie robi, nikt tego nie mówi. Ja na każdy terrarium od spodu przyklejam te numery od krzeseł, co się daje, ponieważ przy wyciąganiu z regału czy z półki nie szerujemy, nie stresujemy pająka. Nie chcę stresować sąsiadów z regału. Także ja uważam, że to jest fajny pomysł. Wtedy wyciągając takie terrarium możemy sobie nim szurać i w cichy sposób to robimy, nie przeszkadzając sąsiadom i mniej stresując pająka znajdującego się w tym terrarium. Jeszcze najważniejsza, uważam, rzecz to jest pensety. Dużo osób nie wie, że to jest narzędzie zbrodni też dla pająka. Nie możemy przykładowo wyciągać zanieczyszczeń z całego terrarium jedną pensetą, odchodów czy końcówek jedzenia, a następnie tą samą pensetą dawać pokarm temu pająkowi. Najlepiej jakbyście mieli kilkanaście penset, no to wiadomo, tam z czasem na pewno będziecie mieli. Jeżeli macie tylko jedną, pozabierajcie wszystko z terrarium, co jest niepotrzebne, jakieś czy odchody, czy końcówki jedzenia. Trzeba potem ją odkazić, a w tych czasach to wiadomo, każdy to ma w domu, wygotować, czy wrzątkiem wystarczy oblać dobrze i wtedy już możemy dawać jedzenie. Także uważam, że podłoże i penseta są najważniejsze rzeczy do prawidłowego funkcjonowania pająka. Braszki są bardzo delikatne, trzeba uważać właśnie na te wszystkie rzeczy, żeby tutaj się nic nie zalęgło i zachować jak największą higienę, bo z tą higieną to jak też widzę na Facebooku, na filmach jest coś, też nie tak jak trzeba. Także tyle. No to co? Zabieramy się do robienia terrarium. Od czego zaczynamy? Od ścianki tylniej. Ja daję to z korka. Możemy ten korek nadać mu różnego rodzaju kształty. Teraz jest prosty. Już nie było kiedy tego zrobić, powiem szczerze. Pamiętajcie, żeby ścianka dolegała wszędzie dokładnie, żeby tam nie weszła żadna karmówka, która potem tam zostanie, zgnije. To wszystko tam musi być szczelnie. Co dajemy dalej? Dajemy kramzyt na dno. Są to takie fajne kulki. Dlaczego dajemy ten kramzyt? Nie daję nigdy torfu bezpośrednio na dno terrarium, ponieważ torf oddycha. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie pleśniał. Tutaj daję około centymetra, tak. W tym momencie daję miskę. Potem Wam powiem dlaczego. No i zasypujemy torfem. Torfu nie daję tak bardzo dużo, ponieważ mam nadzieję, że będziecie często do niego zaglądać, czy ma wilgoć, czy nie ma wilgoci. Mocno nie musimy tutaj ubijać. Musimy zrobić w taki sposób terrarium, aby się pająk nie zakopywał nam. Jakieś grudki, to wszystko robimy tak na czysto. I co dalej? Kryjówka. Kryjówki dajemy w ten sposób, żebyśmy mieli też kontrolę nad tym, co robi w kryjówce. Dlatego ja uważam, że braszki nie lubią kokosowych kryjówek i zakopują się. Wszystkie braszki żyją, jak to się mówi, w norkach. Norki są trochę pod podłożem, a nie są w linii prostej, także dajemy go z boku, ponieważ jakby coś się działo, możemy zawsze zaobserwować go z boku pająka i nie dajemy do samego końca, ponieważ brachypelmy lubią mieć dwa wyjścia z kryjówki. Jeżeli będziemy robić do samej ściany, to on zacznie kopać, a tak to może sobie wyjść z drugiej strony, a jak będzie chciał, to może sam się tam pajęczyną sobie zamknąć tamte wyjście. Dlaczego zakopałem miseczkę? Ponieważ pająki piją równo z podłożem, nie możemy robić czegoś takiego w ten sposób, jakikolwiek misek kłaść,
ponieważ pająk będzie musiał się na to wspiąć, i wiadomo, że on się z tego nie napije. Jak zrobimy tak, w ten sposób równo z podłożem, wtedy pająk nad tą miskę nachodzi i sobie pije. Żeby Wam nie pleśniało podłoże pod tą miską, dajemy troszkę jeszcze kramzytu tutaj, sypujemy. Wtedy miseczka jest troszeczkę wyżej. Możemy ją trochę ubić. Zaraz tu poprawimy. Jest odrobinkę wyżej. Tu jeszcze ją ubijemy z każdej strony. Jest odrobinkę wyżej od podłoża. Ja używam plastikowych tych, ale możecie też szklanych w tych większych terrariach z dorosłymi pająkami, które się nudzą i wywracają wszystko do góry nogami. To już daję tylko szklane. Te oczywiście są zaokrąglone, nie ma żadnych ostrych powierzchni, żeby pająkowi nie zrobić krzywdy. No i co? No i teraz został wystrój. Co dajemy do wystroju? To już jak od Was zależy, co tam Wam się podoba. Pamiętajcie, że wszystkie rodzaje takie plastikowe roślinki, ja nie daję żywych u siebie na hodowli, żebyście je opłukali, ponieważ to generalnie wszystko jest robione w Chinach, przychodzi w dziwnych paczkach i one taki jakiś nalot mają biały, także najpierw ją trzeba dobrze wymyć, wypukać, żeby z tym całym nalotem, co przychodzi tam z fabryki, nie dawać do terrarium. Powinno być stabilne, bo pająk na to i tak będzie wchodził, żeby tego nie przewrócił, żeby to ładnie wyglądało. Brachypelmy nie potrzebują generalnie żadnego wystroju, ale no wiadomo, to robimy dla swojego oka. Jedne są, właśnie się dzielą na to, że jedne są takie, że wszystko zniszczą, drugie niczego nie niszczą, także to zależy już od pająka, co tam on wymyśli. Coś takiego. To mówię, to zależy już wszystko od Waszego widzimisię, jak chcecie tam sobie to zrobić. Najważniejsze to jest torf, żeby to właśnie był torf dobrze zabezpieczony przed jakimiś szkodnikami. Kryjówka, żeby była stabilna, żeby się nie ruszała na boki. No i jak poidełko, żeby pająk mógł się swobodnie napić. A reszta rzeczy to już od Was zależy, co chcecie. Czym mniej rzeczy, ja uważam, tym lepiej, ponieważ można szybko wyłapać zanieczyszczenia, odchody czy resztki pokarmu. Pamiętajcie, żeby nie stawiać terrariów przy głośnikach, przy telewizorze, aby pająk miał spokój, daleko od słońca, także nie może vis-a-vis okna stać. Jeżeli stoi, to pamiętajcie o żaluzjach, aby w tych godzinach, kiedy słońce świeci, pająk nie miał bezpośredniego kontaktu ze słońcem. Co jeszcze? Ogrzewanie. No to jest temat rzeka. Mnie uczono, że słońce świeci z góry. To każdy się chyba w podstawówce uczył. Także jakieś maty podgrzewane od spodu, maty z boku, kable grzewcze z boku. To wszystko nie zdaje takiego efektu, jaki powinien być. Ponieważ tak jak nas uczyli w podstawówce, słońce świeci z góry. Także powinniśmy ogrzewanie dla takiego pająka zrobić od góry. Zmieniamy kadr i zobaczycie, jak to zrobić. Teraz pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób i tani wykonać ogrzewanie i oświetlenie dla Waszego pajączka. Także jak powiedziałem, słońce świeci od góry, także ja się tego trzymam. Do tego będzie potrzebna nam doniczka z otworem. Doniczka oczywiście porcelanowa, czy z innego materiału, ale na pewno nie plastikowa. Jeżeli nie mają otworu, bardzo łatwy sposób, tam tata Wam na pewno pomoże przewiercić taką doniczkę. Zwykły kabel. Ja tutaj mam żarówkę LEDową. Możecie też z normalnymi żarówkami to zrobić. Tylko pamiętajcie, że przy normalnych żarówkach czy przy halogenach nie możecie dotykać żarówką do sufitu terrarium, ponieważ przy podlewaniu czy zraszaniu możecie
możecie doprowadzić do tego, że pęknie wam szyba. Także ja uważam, że to jest estetyczne. To wygląda w ten sposób. Oczywiście tutaj jest to wszystko tak zrobione na potrzeby filmu. To można wszystko ładnie sobie pozasłaniać. I wam zademonstruję, jak to się świeci. Ja mam tutaj żarówkę LEDową. Także o. Ja uważam, że to wystarczy. Dajemy światło nie na kryjówkę, tylko damy tutaj bliżej przodu. Lub jak będziecie mieli doniczki mniejsze, możecie dać z boku, nie nad kryjówką, aby pająk, jak będzie mu za gorąco, musiał do tej kryjówki schować. Także ja uważam, że coś takiego na początek wystarczy. Jeżeli wam się spodobają takie pomysły, postaram się w następnym odcinku nakręcić już takie profesjonalne terrarium dla dorosłej brachypelmy. Tutaj jest ta przerwa w terrarium, że będziecie mogli obserwować w razie czego, jakby się tam trochę wkopał pająk, że jest ok. No dobra, dotarliśmy do końca pierwszego odcinku. Powiem wam, że nie wiedziałem, że coś takiego trudnego jest, jak nagrywanie filmów. Mam nadzieję, że jakieś tam informacje wam się przydadzą z tego odcinka. Postaram się, żeby kolejne odcinki były lepsze. No ale wiadomo, człowiek spięty, wszystko chce, żeby jak najlepiej wypadło, ale niestety, jak się chce najlepiej, to wychodzi najgorzej. Przełożymy teraz tą Hamori do jej nowego domku. Zobaczymy, czy jej się spodoba. Oczywiście samiczka. No, malutka. Idź, gościu. O. No niestety, chyba domek jej się nie podoba. No idź.